Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w Domostawie. To niewielka miejscowość w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim, w gminie Jarocin. W 2024 roku odsłonięto tutaj pomnik rzezi wołyńskiej. Razem ze ścianą pamięci, ścianą płaczu, którą odsłonięto w tym roku, widzimy przepiękny, monumentalny kompleks. Jest to memoriał pamięci ofiar ludobójstwa na Kresach Wschodnich. Sam pomnik był autorstwa rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego. To monumentalne założenie. Widzimy wizerunek orła. W dolnej części jest częściowo w płomieniach. W górnej części na skrzydłach znajdują się nazwy miejscowości, gdzie doszło do rzezi, do mordów ludności polskiej. W środkowej części jest wycięty krzyż. Są tam widły symbolizujące ukraiński tryzub. Na widły nadziane jest polskie dziecko. Pomnik to bardzo wzruszająca i sugestywna kompozycja figuratywna. Należy przyznać, że to niezwykłe, że w tym miejscu, blisko trasy S19, udało się w 2024 roku ten pomnik odsłonić i zrealizować to wielkie zamierzenie wszystkich Polaków, którzy pamiętali o rzezi wołyńskiej. Z drugiej jednak strony też można by zauważyć, iż wielka szkoda, że ten pomnik nie znajduje się gdzieś w reprezentacyjnym miejscu największych polskich miast. Chociaż, jak powiedziałem, to niezwykły sukces, że możemy teraz tutaj przyjechać, każdy zainteresowany tematem, a chcielibyśmy, żeby były to tysiące i setki tysięcy osób, przyjechało tutaj, żeby wspomnieć masakrę rzeź wołyńską. Ja jestem tutaj pierwszy raz i muszę przyznać, że od razu pomnik zrobił na mnie ogromne, piorunujące wręcz wrażenie. Nie tylko go widzimy, ale czujemy, że ta okrutna historia, która z niego emanuje, że ona gdzieś przenika do głębi naszej duszy i naszych serc. Ona wnika w każdą komórkę i chyba nigdy nas nie opuści. Rzeź wołyńska to wydarzenie, które przecież ma swoją genezę. Pamiętajmy, że już nacjonalizm ukraiński niczym wzbierająca fala zalewa Polskę w okresie międzywojennym. Pierwsi ideologowie tego nacjonalizmu, takie osoby jak Dmytro Doncow czy Mikoła Michnowski, Stepan Łękawski, później dołączą do nich Stepan Bandera, Roman Szuchewicz czy Andrii Melnyk, Taras Bulba, Boroweć. Nacjonaliści ukraińscy sięgną po narzędzia terroru. W 1931 roku zginie minister Tadeusz Hołówko, w 1934 roku Bronisław Pieracki. Gdy zacznie się wojna, już we wrześniu 1939 roku, też przecież przy armii niemieckiej już będą pierwsze oddziały ukraińskie. To był Legion Ukraiński Romana Suszki. W 1941 roku, gdy rozpoczęła się operacja Barbarossa, też obok Wehrmachtu maszerowały oddziały niemieckie utworzone przy pomocy Abwehry, batalion Nachtigall i batalion Roland. Chcę powiedzieć, że temat rzezi wołyńskiej to jeden z obszarów moich zainteresowań naukowych. Udało mi się już odwiedzić 14 miejsc na terytorium obecnej Ukrainy, na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, związanych bezpośrednio z rzezią wołyńską. Takie miejsca jak Parośla, Janowa Dolina, Przebraże, Podkamień, Huta Pieniacka, Huta Stepańska bądź Ichrowica. To naprawdę niezwykłe pielgrzymki do miejsc,
na ziemię, która w czasie II wojny światowej stała się wręcz, były to Ezechielowe pola śmierci. Jakiż to smutek, gdy jesteśmy gdzieś dzisiaj, tam właśnie pochylamy się nad mogiłą, nad krzyżem, a dookoła szumi las, obok na polu rośnie pszenica, a przecież jeszcze przed wojną była tam tętniąca życiem polska wieś. Banderowcy tę wieś, mieszkańców wszystkich zamordowali, wieś została całkowicie spalona, nawet wyrwano drzewa owocowe zasadzone polską ręką. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć, że przebywając na terytorium Ukrainy i odwiedzając te miejsca, to jeszcze bardziej dramatycznym wydarzeniem, jeszcze większą tragedią dla nas jest dostrzeganie w przestrzeni publicznej Ukrainy pomników, tablic pamiątkowych osób pośrednio i bezpośrednio związanych, odpowiedzialnych za rzeź wołyńską. Przecież Stepan Bandera ma swoje pomniki w takich miastach jak Lwów, Stanisławów, Tarnopol, Drohobycz, Stryj, Buczacz czy Kołomyja. Roman Szuchewicz, pseudonim Taras Czuprynka, ma swój pomnik i muzeum obecnie odbudowywane w Lwowie. Ma też swoje popiersie w rodzinnej miejscowości Krakowec. Czy Petro Chamczuk, pseudonim Bystryj, odpowiedzialny za masakrę we wsiach Barysz i Puźniki, ma swoje popiersie w Czortkowie. Apogeum rzezi wołyńskiej to lata 1943-1944. Wtedy na froncie powstaje chwilowa próżnia między potężną armią niemiecką a armią sowiecką i tutaj nacjonaliści ukraińscy starają się ten moment wykorzystać do tego, żeby być może w przyszłości zbudować, jak mówiono, Ukrainę czystą jak szklanka wody. Czysta jak szklanka wody, czyli wolna od mniejszości, bez Polaków, bez Żydów, bez Węgrów, Ormian czy Czechów. No i niestety rozpoczynają się masakry. Ukraińcy zdają sobie sprawę z tego, że przyszłe ich losy też są niepewne, ale bez względu na to, czy wygra Hitler czy Stalin, czy będzie taki porządek międzynarodowy czy inny, to dochodzą do wniosku, że nadszedł moment, że teraz możemy wyczyścić nasze terytorium z Polaków. Oczywiście wyczyścić to eufemizm. Chodziło o całkowitą fizyczną eliminację. Jeżeli nie będą chcieli opuścić tych ziem, to wszystkich ich zabijemy. I to właśnie zrealizowano. Formacje odpowiedzialne za masakry to przede wszystkim Ukraińska Armia Powstańcza, powołana 14 października 1942 roku, oddziały samoobrony, tak zwane samoobronni Kuszczowi Widdiły, 14 Dywizja Grenadierów SS Galicjen Hałyczyna oraz ludność cywilna ukraińska, wiejska, która bardzo ochoczo angażowała się w masakrę. Pierwsza rzeź miała miejsce w osadzie Parośla, to powiat sarneński, 9 lutego 1943 roku. Zaczęło się więc na Wołyniu, ale później przechodzi do Małopolski Wschodniej, do województw lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego oraz wschodnia Lubelszczyzna, szczególnie Chełmszczyzna. I tak największe masakry miały miejsce już częściowo w miejscowościach wymienionych przeze mnie, jak Przebraże, Janowa Dolina, Huta Pieniacka, Huta Stepańska, Kisielin, Ostrówki, Wola Ostrowiecka, Berezowica Mała, Ichrowica, Barysz i Podkamień. Zamordowano ponad 120 000 osób. Bardzo wyraźnie chcę podkreślić, że ludobójstwo dokonane na ludności polskiej przez nacjonalistów, przez szowinistów ukraińskich bardzo wyróżnia się w kontekście II wojny światowej. Pamiętajmy, że było to ludobójstwo z wyrafinowanym okrucieństwem.
W języku łacińskim istnieje takie pojęcie genocidium atrox, ludobójstwo z wyrafinowanym okrucieństwem. Na Wołyniu ludzie modlili się o szybką śmierć. Kula karabinowa na Wołyniu była wybawieniem. Niestety śmierć poprzedzona była najokrutniejszymi torturami. Cierpienia miały być jak najdłuższe i bardzo intensywne. W ten sposób zamordowano ponad 120 000 ludzi. Możemy to tylko porównać chyba z wydarzeniami, jakie miały miejsce w naszej historii w wieku XVIII podczas Koliszczyzny rzezi humańskiej w 1768 roku. Jeszcze raz powtarzam, ludobójstwo z wyrafinowanym okrucieństwem, genocidium atrox. Niestety współczesna Ukraina nie potrafi dokonać rachunku sumienia, nie potrafi oczyścić swojej pamięci z tej kainowej zbrodni. Co gorsza, słyszymy w przestrzeni publicznej tysiące argumentów o charakterze politycznym, ekonomicznym, które mają usprawiedliwić ludobójstwo. A powtórzmy to dobitnie, ludobójstwa nie da się wytłumaczyć. Ukraina przecież mogłaby pójść śladem innych państw, które potrafiły wyprostować kręte ścieżki swojej historii. Przecież we współczesnej Chorwacji nie ma oficjalnego kultu Ante Pawelicia oraz Ustaszy. W Rumunii nie ma oficjalnego kultu Iona Antonescu i Żelaznej Gwardii. A na Węgrzech nie ma oficjalnego kultu Ferenca Salasiego i strzałokrzyżowców. A całkowicie inaczej jest na Ukrainie, gdzie w przestrzeni publicznej, jak mówiłem, pomniki, tablice pamiątkowe takich postaci jak Stepan Bandera, Roman Szuchewicz, Roman Dmytro Klaczkiwski, pseudonim Kłym Sawur. Tutaj nie powiedziałem o tej postaci, odpowiedzialny przecież za rzeź wołyńską. W Równem znajduje się jego pomnik. Roman Dmytro Klaczkiwski, Kłym Sawur. Wspomniany przeze mnie Petro Chamczuk, pseudonim Bystryj. Od 1000 lat jesteśmy narodem chrześcijańskim, mówię o Polakach teraz, który głęboko wierzy w ostateczny triumf dobra i prawdy w dziejach ludzkości. Stojąc w tym miejscu, przed pomnikiem w Domostawie, upamiętniającym Golgotę wołyńskiej czaszki, chciałbym powiedzieć, że naszym pierwszym moralnym obowiązkiem jako chrześcijan jest oczywiście modlitwa w intencji ofiar ludobójstwa, ale równocześnie modlitwa o nawrócenie narodu ukraińskiego, o nawrócenie Ukraińców, aby odrzucili, aby potępili zbrodniczą ideologię, która doprowadziła w latach 1943-1945 do ludobójstwa na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej i we wschodniej Lubelszczyźnie.